Cześć, zapraszam na podróż w przeszłość. Do czasów Pentium 4 i początków sokietu LGA 775. Dziś zobaczymy w akcji procesor Pentium 4 z technologią HT o taktowaniu 2,8 GHz. Płyta główna to MSI 945P Platinum. Jest to płyta główna obsługująca tylko procesory Pentium 4 i Celeron. Pamięć operacyjna to moduły DDR2 o taktowaniu 800 MHz. Dysk twardy to złota jodła, prosto od Chińczyka z AliExpressu. W klasycznych benchmarkach powalczą dziś karty graficzne. Nvidia GeForce GT 6800 posiada pół GB pamięci GDDR3, szerokość szyny pamięci to 128 bitów. Nvidia GeForce GTX 550 Titanium posiada gigabajt pamięci GDDR5, szerokość magistrali to 192 bity. Nvidia GeForce 9600 posiada pół gigabajta pamięci GDDR3, szerokość szyny pamięci to 256 bitów. Nvidia GeForce GTX 2060 posiada 6 GB pamięci GDDR6, szerokość magistrali to 192 bity. ATI Radeon HD 4650 posiada gigabajt pamięci GDDR3, szerokość szyny pamięci to 128 bitów. Nvidia GeForce 6200 Turbo Cache posiada 128 MB pamięci DDR. Szerokość szyny pamięci to 64 bity. Nvidia GeForce 7600 256 MB pamięci DDR2, magistrala pamięci to 128 bitów. Nvidia GeForce GTS 450 posiada gigabajt pamięci GDDR5, szerokość magistrali to 128 bitów. ATI Radeon 2400 256 MB pamięci DDR2, magistrala to 64 bity. System operacyjny to Windows 7. Byłem zmuszony zainstalować system w wersji 64-bitowej, ponieważ dla karty RTX 2060 nigdy nie powstały sterowniki 32-bitowe. Instalacja systemu trwała około 15 minut. Instaluję aktualizacje i brakujące sterowniki. Half-Life 2 Lost Coast to darmowy dodatek do gry. Half-Life 2 wydany w październiku 2005. Jest to krótki poziom zawierający tylko jedną mapę, którego głównym celem jest prezentacja nowego efektu zaimplementowanego do silnika Source HDR. Głównym obiektem na mapie jest klasztor Świętej Olgi położony na szczycie wysokiego klifu oraz przylegające do niego budynki. Lokacja ta miała być pierwotnie wykorzystana w Half-Life 2, gdzieś pomiędzy rozdziałami Autostrada 17 a Ruchome Piaski. Karty z generacji GeForce 9 osiągnęły najwyższe wyniki z GTX 550 Titanium oraz GTS 450 blisko za nimi. Najnowsza karta MSI RTX 2060 osiągnęła wynik zbliżony do starszych kart, co sugeruje obecność bottlenecka. Karty z szerszą szyną pamięci osiągnęły nieco lepsze wyniki, co jest zgodne z oczekiwaniami. W grze Quake 3 Arena Time Demo 001 jest komendą używaną do mierzenia wydajności systemu poprzez odtworzenie wbudowanego dema i pomiar liczby klatek na sekundę. Kiedy uruchamiasz Time Demo 001, Quake 3 Arena ładuje i odtwarza wcześniej nagrane demo, mierząc czas potrzebny do jego ukończenia i liczbę wyświetlonych klatek. Wynikowy pomiar jest następnie używany do obliczenia średniego FPS, co pozwala ocenić, jak dobrze dany system radzi sobie z renderowaniem gry. Wyniki są tutaj bardziej wyrównane, z kartami GeForce 9 ponownie na czele. Nowoczesne karty jak RTX 2060 i GTX 550 wykazują wyniki ograniczone przez procesor.
Quake 3 jest starszą grą, więc wszystkie karty mogą osiągać wysokie wyniki, mimo że najnowsze są ograniczone przez bottleneck. W grze Quake 2 komenda Time Demo Map 1DM2 działa podobnie jak w Quake 3 Arena i jest używana do pomiaru wydajności systemu poprzez odtworzenie nagranego dema i zmierzenie liczby klatek na sekundę. Proces ten pozwala na ocenę wydajności sprzętu w kontekście renderowania grafiki i wykonywania innych zadań przez silnik gry Quake 2. Time Demo Map 1 DM2 jest używane przez graczy i testerów sprzętu, aby uzyskać porównywalne wyniki wydajności dla różnych konfiguracji sprzętowych i ustawień gry. W Quake 2 widzimy większe rozproszenie wyników z GTX 550 na czele. RTX 2060 nadal nie osiąga pełnego potencjału, co sugeruje, że procesor Pentium 4 620 ogranicza wydajność. Starsze karty, np. GeForce 6200, wypadają znacznie gorzej, co jest zrozumiałe. "3D Mark 2003" to aplikacji firmy FutureMark, używana do testów wydajnościowych zestawów komputerowych, głównie w zakresie wyświetlania grafiki trójwymiarowej. Narzędzie udostępnia szereg testów poszczególnych funkcji obsługiwanych przez układy graficzne zgodne z DirectX 9 czy procesory wielordzeniowe i układy audio, a następnie prezentuje ich rezultaty w zrozumiałej formie w postaci wyniku punktowego. 3D Mark 2003 pokazuje wyraźnie, że nowsze karty jak GTX 550 i RTX 2060 osiągają najwyższe wyniki, mimo ograniczeń procesora. Karty z szerszą szyną pamięci osiągają lepsze wyniki, co jest zgodne z oczekiwaniami. 3D Mark 2001 to popularny program do testowania wydajności komputera pod względem karty graficznej. Aplikacja mierzy, jak efektywnie komputer radzi sobie z aplikacjami 3D i umożliwia porównanie wyników online. Wymaga procesora o taktowaniu 500 MHz, minimum 128 MB pamięci RAM oraz karty graficznej z co najmniej 32 MB pamięci. DirectX w wersji 8.1 jest niezbędny do prawidłowego działania. 3D Mark 2001 pokazuje podobne wyniki jak poprzednie testy z GTX 550 i RTX 2060 na czele. Ponownie widzimy wpływ szerokości szyny pamięci na wyniki. To był prawdziwy maraton benchmarków. Karty graficzne walczyły, a nasz poczciwy Pentium 4 próbował dotrzymać im kroku, ale biedak złapał bottlenecka i nie puszczał. RTX 2060 chciałby zakręcić wentylatorami jak turbiną, ale nasz staruszek procesor go spowolnił. Tak to jest. Jak stary król, Pentium 4 próbuje rządzić nowoczesnym królestwem kart graficznych. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, komputer to jak zespół, gdzie każdy członek musi współpracować, a nie ciągnąć w swoją stronę. Trzymajcie się i do następnego testu. Cześć! You